Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szybki komentarz po ECB. Czy bank centralny uratuje Credit Suisse? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Szybki komentarz po ECB. Czy bank centralny uratuje Credit Suisse? Drodzy Państwo, nagrywam ten materiał 20-30 minut po decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. Właśnie teraz rozpoczyna się konferencja prasowa prezes Lagarde. Zobaczymy, co się wkrótce pojawi. Najważniejsza informacja jest taka, że bank centralny podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Tak jak chciał tego i widział to konsensus rynkowy. Nie sprawdziły się oczekiwania, że może być to mniej. Zobaczymy, jak tutaj prezes Lagarde odniesie się do ostatnich zawirowań w sektorze bankowym, co się wydarzy. No i z tych informacji, które teraz do nas napłynęło, widzimy, że bank centralny zmniejsza oczekiwania co do perspektyw inflacyjnych. Oczekuje niższej inflacji w tym roku, przyszłej inflacji w 2024. I to jest bardzo zbieżne z tym, jakie są prognozy Fedu, jakie są prognozy tutaj w naszym kraju i w innych bankach centralnych. Jaka jest reakcja rynku na chwilę obecną? Widzimy przede wszystkim, że niemieckie obligacje są znowu kupowane i rentowności zaczynają wyraźnie spadać. Te dane, te wszystkie informacje, które pojawiały się z ECB, sprzyjają temu, żeby te obligacje były kupowane. A dlaczego tak jest? Moim zdaniem najważniejsza zmiana tkwi w tym, co rynek widzi przyszłej stopy procentowej, co się dalej wydarzy w strefie euro. Ponieważ jeszcze dzisiaj rano, a zwłaszcza w poprzednich dniach, rynek zakładał, że będą dalsze podwyżki stóp procentowych, że Europejski Bank Centralny będzie kontynuował politykę monetarną, że do końca 2023 roku będą trwały podwyżki stóp procentowych. I jaka jest diametralna, silna zmiana po tej decyzji, którą dzisiaj poznaliśmy? Rynek nie wycenia już żadnej podwyżki stóp procentowych w tym roku. Wygląda na to, że ta podwyżka w marcu była ostatnią w cyklu podwyżek stóp procentowych i ma to oczywiście bardzo duże znaczenie, przełożenie, ponieważ wcześniej były te perspektywy dalszych podwyżek stóp procentowych do końca tego roku, a obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych wywoływały presję na to, żeby na przykład euro-dolar szedł do góry. A skoro perspektywy co do dalszych podwyżek stóp procentowych w strefie euro znikają, więc może tak być, że będziemy świadkami wkrótce jakiejś większej korekty przeciwko europejskiej walucie. Jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie tak się stanie. Pamiętamy także, że mamy w przyszłym tygodniu Fed i dopiero w przyszłym tygodniu będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej, jakie są perspektywy na drugi kwartał w polityce monetarnej. Ale moim zdaniem, jeszcze raz przypominam, ten wykres, który widać w tle, który pokazuje, że już rynek nie oczekuje żadnej podwyżki stóp procentowych w strefie euro w tym roku. W ogóle tak jakby szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych miał już się zakończyć. To jest moim zdaniem mały game changer, na który warto zwrócić uwagę. No a co się dzieje na perspektywach co do stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych? I w tym wypadku widzimy, że rynek przyszłej stopy procentowej sygnalizuje, że widzi potencjalnie 50% szansy na podwyżkę stóp procentowych za tydzień w Stanach Zjednoczonych i widzi i uwzględnia w cenach podwyżkę o 25 punktów bazowych w maju. Wygląda na to, że w marcu nie będzie podwyżki stóp procentowych, a taka podwyżka może się zjawić jeszcze w maju, ale także w tym wypadku jesteśmy już bardzo blisko szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych. Ja osobiście zakładam, że nie będzie więcej podwyżki stóp procentowych, a w perspektywie kolejnych miesięcy, a zwłaszcza drugiej połowy tego roku, będą na horyzoncie już obniżki stóp procentowych i rynek obligacji, które są teraz najistotniejsze, najważniejsze, moim zdaniem już zaczynają to dyskontować. Stąd też spadki rentowności tych niemieckich obligacji, ale także amerykańskich obligacji i że już bardzo trudno będzie liczyć na to, że dojdzie do zwrotu, wzrostu dalszego rentowności. Raczej należy spodziewać się spadku rentowności amerykańskich, europejskich obligacji, a te dane, które wczoraj poznaliśmy o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, w ostatnich dniach poznaliśmy ze Stanów Zjednoczonych, sprzyjają temu, żeby faktycznie liczyć na
to, że procesy dezinflacyjne będą pomagały dodatkowo rynkowi obligacji, żeby w tym roku stał się królem, żeby cały 2023 rok był rokiem wielkiej hossy na obligacjach na całym świecie. Zobaczmy, jak na amerykańskich obligacjach dwuletnich silnie rośnie obrót, to jest bardzo istotne, ale na amerykańskich obligacjach, jak jeszcze raz przypominam, ten wykres obligacji 10-letnich, jesteśmy teraz w rejonie 3,45 w newralgicznym miejscu, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym. Jeżeli się okaże, że obligacje łamią ten bardzo istotny poziom, odwróci się tendencja i to w długim terminie na obligacjach na bardzo korzystną dla obligacji, zachęcającą do następnej fali silnych wzrostów cen obligacji, czyli dalszych spadków rentowności w oczekiwaniu właśnie na obniżki stóp procentowych, na przyspieszenie procesów dezinflacyjnych i wygląda na to, że przed nami następna faza hossy na obligacjach. Ja osobiście spodziewam się, że takie przyspieszenie tempa wzrostu cen obligacji będzie miało miejsce. I w ostatnich minutach podanych nie obserwujemy jakiegoś podwyższonego poziomu aktywności i zmienności na euro-dolarze, natomiast widać raczej presję ku temu, żeby ten euro-dolar jednak spadał niż rósł, ale jeszcze wszystko może się wydarzyć, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna i w momencie tworzenia tego wpisu także wiele się dzieje. No i teraz w tym momencie wracamy do odpowiedzi na pytanie, czy bank centralny uratuje Credit Suisse. Jako że jest to bank nie ze strefy euro, to widzimy, jak dzisiaj także reaguje cena akcji Credit Suisse, ale jest to pochodna i efekt tego, że szwajcarski bank centralny dał linię pomocową dla banku wartości 50 miliardów franków szwajcarskich. No i cena próbuje akcji odbić. Jak widzimy, zmienność jest bardzo duża, natomiast rynek obligacji, na tych obligacji Credit Suisse ewidentnie sygnalizuje, że nie spodziewa się tutaj poprawy i obligacje są cały czas przeceniane, no i kłopoty widać po prostu tutaj jak na dłoni. Obserwujemy także spadki subindeksu bankowego dla strefy euro, w tym wypadku tego subindeksu Eurostoxx. Te spadki są wyraźne, a niektórzy inwestorzy widzą, że jesteśmy także w bardzo dobrym miejscu, żeby spróbować, jeżeli sytuacja zostanie szybko opanowana, zbudować formację odwrócenia tendencji, odwrócony RGR. Jeżeli tak by się stało, to przed bankami mogłaby być bardzo dobra perspektywa. Jeżeli oczywiście uda się doprowadzić do tego, że ten kryzys bankowy, który rośnie teraz, rozprzestrzenia się na naszych oczach, będzie powstrzymany i właśnie dzięki temu, że tutaj niepokoje zaczęły dochodzić do Europy, indeks giełdowy w Europie zaczyna zachowywać się gorzej niż ten na Wall Street, stąd też spadki DAX-a znowu poniżej 15 000 punktów. I w tym miejscu oczywiście, drodzy Państwo, zachęcam bardzo gorąco do zapoznania się ze specjalnym raportem poświęconym odpowiedzi na pytanie, co dalej z bankami po upadku Silicon Valley Bank. Ten raport jest dostępny tam na dole, w opisie jest do niego link i link jest także w komentarzu. Tam będą odpowiedzi na pytanie, dlaczego ten bank upadł, czy winny temu jest tylko ruch na obligacjach, który miał miejsce w ostatnich miesiącach i w ostatnim roku i które jeszcze banki są najbardziej zagrożone, na które warto zwracać szczególną uwagę. Przypominam, ten raport tam na dole jest do niego link w opisie i link w komentarzu. Wracając do indeksów giełdowych, to Standard & Poor's znowu dzisiaj będzie walczył o poziom 3900 punktów, ale nastroje na otwarciu w Europie są negatywne. Obserwujemy, że przez 92% czasu indeks Standard & Poor's od czerwca konsolidował się w pasie między 3650 a 4200 punktów, więc ten obszar konsolidacji jest bardzo dobrze tutaj zarysowany. Dane makroekonomiczne, które poznaliśmy, wskaźnik Fed Philadelphia za marzec okazał się być gorszy niż zakładały najbardziej pesymistyczne scenariusze. To jest pewnego rodzaju ciekawostka. Obserwujemy także zmagania cały czas Bitcoina w rejonie 25 000 dolarów i tutaj niewiele się dzieje, chociaż oczywiście ma to duże znaczenie, ponieważ ten poziom 25 000 dolarów będzie faworyzował, jego pokonanie będzie faworyzowało zdecydowanie scenariusze prowzrostowe, a myślę, że spadki rentowności amerykańskich obligacji dają potencjał ku temu, żeby kryptowaluty, w tym Bitcoin,
ruszyły bardziej w górę i myślę, że to, że znowu jesteśmy na oporze, a nie na wsparciu, wynika właśnie z zachowania amerykańskich obligacji, więc myślę, że sprzymierzeńcem byków na Bitcoinie są kupujący amerykańskie i też światowe obligacje. Obserwujemy także wzrosty ceny złota, to jest normalne. Wskaźnik ropy naftowej wskaźnik ceny złota do ropy Brent zaczyna rosnąć, a to sygnalizuje niepokoje na rynkach światowych. Warto być tego świadomym. Obserwujemy utrzymywanie i nawet pogłębianie tendencji spadkowej na ropie naftowej, więc to wybicie, które miało miejsce wczoraj, chyba nie jest przypadkowe. Teraz zadaniem tych wszystkich, którzy sprzedają, będzie dowiezienie wybicia na wykres tygodniowy, więc jutrzejsza sesja także będzie istotna, ale myślę, że jest ogromna szansa, że ropa naftowa będzie dalej spadać i patrzymy także na zachowanie ceny miedzi, gdzie także jesteśmy poniżej wsparcia, a to także zachęca do tego, by wieścić, że scenariusze prospadkowe na giełdach papierów wartościowych są bardziej prawdopodobne. No i teraz czas na rynki emerging markets, rynek krajowych aktywów. Pierwszy wykres pokazuje korelację między walutami emerging markets, a tym, jak zachowuje się amerykańska obligacja dwuletnia i w tym wypadku widać odwrotną korelację. Jest ona dość wyraźnie dodatnia, a to sygnalizuje, że jeżeli te rentowności spadają, to sprzyja to temu, żeby waluty emerging markets były kupowane i być może jest to jedno z tych składowych odpowiedzi na pytanie, dlaczego złoty nie chce się osłabiać w sytuacji pewnego rodzaju niepokojów na rynkach światowych. Rynek złotego jest stabilny na euro złotym, na dolar złotym. W ujęciu rocznym widzimy, jak zachowują się waluty naszego regionu, że tylko węgierski forint jest przeceniony, a złoty jest mniej więcej na poziomach dokładnie sprzed roku. Dzisiaj poznaliśmy dane dotyczące rachunku bieżącego, który był zaskakująco dobry, pokonał skrajnie optymistyczne prognozy. Tutaj rachunek bieżący znowu jest na plusie, grubo ponad 1 miliard euro nadwyżki. To jest niezwykle optymistyczna wiadomość i bardzo korzystna także dla rynku krajowych aktywów. I poznaliśmy oczywiście inflację core i w tym wypadku była ona wyższa niż zakładały prognozy. Kontynuacja tendencji wzrostowej jest widoczna. To jest pochodna wskaźnika globalnego, czyli core inflacji. Co jest bardzo istotne i ciekawe, to, że inflacja w Polsce rośnie, jest powiązane z globalnymi czynnikami, które widać także na inflacji core w Czechach. A co jest interesujące, w Czechach inflacja core jest wyższa niż w Polsce. Te zjawiska są tutaj bardzo dobrze diagnozowane i obserwowane tak samo na inflacji CPI, a z ciekawostek widać, że ta inflacja w Czechach jest wyższa. No i prawdopodobnie dopiero głębokie wychłodzenie tempa wzrostu inflacji konsumenckiej pozwoli także osiągnąć szczyt i apogeum tendencji wzrostowej na core inflacji w naszym kraju i taka jest moja tego interpretacja. Dlaczego to nie ma większego znaczenia dla rynków finansowych? Ponieważ obligacje polskie w ogóle nie są przeceniane, a nawet wręcz odwrotnie są kupowane. Polskie obligacje znowu sięgają poziomów 6%. Sesja podanych o inflacji, które poznaliśmy wczoraj, jest już ewidentnie na stronę kupujących polskich obligacje. To oznacza, że ci, którzy wierzą w to, co się będzie działo w przyszłości w polskiej gospodarce, nie wierzą w scenariusze dalszego wzrostu inflacji, zakładają procesy dezinflacyjne, nawet przyspieszenie procesów dezinflacyjnych, liczą na to, że realne stopy procentowe w Polsce są już dodatnie i będą dodatnie w kolejnych miesiącach i ten ETF na polskie obligacje także jednoznacznie pokazuje, że trwają zakupy polskich obligacji, przede wszystkim przez inwestorów zagranicznych. Myślę, że taka powinna być tego interpretacja, a Warszawska Giełda Papierów Wartościowych zbliża się do kolejnego wsparcia i po prostu reaguje biernie na to, co się dzieje w Europie, zwłaszcza na indeksie DAX. Po prostu powiela to zachowanie indeksów giełdowych w Europie. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Trwa konferencja prasowa prezes Lagarde. Zobaczymy, czy bank centralny uratuje Credit Suisse, więc przed nami następna fascynująca sesja. I drodzy Państwo, jeszcze raz przypomnę, jeżeli ktoś chce poznać odpowiedź na pytanie, co dalej z bankami po upadku Silicon Valley Bank, zapraszam do tego raportu, który tam jest podlinkowany w opisie i w komentarzu. Dlaczego ten bank upadł, czy winny jest tylko ruch na obligacjach, czy to jest główna przyczyna i oczywiście przede wszystkim na jakie inne, kolejne instytucje warto zwracać uwagę,
które są najbardziej zagrożone. Warto wiedzieć, gdzie mogą się czaić kolejne zagrożenia dla całego świata. Przypomnę, ten link jest tam w opisie i link także jest w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.